Serdecznie zapraszam do odcinka 31 playlisty Polska Bryza pod tytułem Potop, część 9. W poprzednim 30 odcinku opowiedziałem o kulisach zamordowania polskiej królowej Bony Sforcy. W tym odcinku opowiem o dwóch przedstawicielach potężnej niemieckiej dynastii Habsburgów, rządzących w Europie w XVI wieku. Pierwszy z nich, Maksymilian I, został królem Niemiec już w wieku 27 lat, w roku 1486, a w 1508 przyjął tytuł cesarza rzymskiego. Był on synem cesarza Fryderyka III Habsburga i Eleonory Avis i jednym z głównych twórców potęgi rodowej Habsburgów. Jednym z celów Maksymiliana było zawładnięcie Burgundią, krainą w centralnej Francji. W tym celu w 1477 roku poślubił księżną burgundzką Marię, córkę Karola Zuchwałego, księcia Burgundii z rodu Walezjuszów. Jednakże król Francji Ludwik XI ogłosił, że zgodnie z prawem, ponieważ ród Karola Zuchwałego wymarł, Burgundia powraca do francuskiej korony. Ludność Niderlandów sprzeciwiała się rządom Ludwika XI i wkrótce doszło do bitwy pod Enquinegati w 1479 roku, w której wojska Maksymiliana I Habsburga pokonały Francuzów. W 1482 roku doszło do podpisania traktatu w Arras pomiędzy Maksymilianem, Ludwikiem i Stanami Niderlandzkimi, na mocy którego doszło do rozbioru Imperium Burgundzkiego pomiędzy Francję a Habsburgów. Kiedy zmarła żona Maksymiliana Maria w wieku zaledwie 25 lat, niemiecki król zaczął planować kolejne małżeństwo, tym razem z córką księcia Bretanii, Anną Bretońską. Wyprzedził go jednak król Francji Karol VIII, syn Ludwika XI, który zajął Bretanię, żeniąc się przy okazji z Anną. Jak wspomniałem w odcinku 29, Ludovico Sforza, kiedy był jeszcze regentem Mediolanu, namawiał Karola VIII do najazdu na ziemie włoskie i król Francji zaczął przygotowania do wyprawy do Neapolu w 1494 roku. Aby zapobiec ingerencji Maksymiliana w jego plany, Karol podpisał traktat w Senlis, w którym zrzekł się Artois i Franche-Comte, na mocy którego przynajmniej chwilowo zrezygnował z dziedzictwa burgundzkiego. W tym samym roku, 1494, Maksymilian I poślubił Biankę Marię, córkę księcia mediolańskiego, Galeazzo Marii Sforcy, co dało mu pretekst do zajęcia tronu księstwa Mediolanu. Małżeństwo to doprowadziło do wojen z Francją, która ostatecznie została pokonana i księstwo Mediolanu przeszło pod panowanie Habsburgów w 1535 roku. Jeszcze w 1495 roku Maksymilian zaaranżował małżeństwo swojego syna Filipa Pięknego z Joanną Szaloną, córką Izabeli Kastylijskiej i Ferdynanda Aragońskiego. Dzięki temu związkowi Habsburgowie zapewnili sobie sukcesję w Hiszpanii i na Sycylii. Jednakże po 11 latach małżeństwa w 1506 umarł Filip Piękny i 10 lat później jego syn Karol V Habsburg został królem Zjednoczonej Hiszpanii, rządząc wspólnie z wdową po Filipie Pięknym Joanną. Był to początek rządów Habsburgów w Hiszpanii, trwających aż do roku 1700. Habsburgowie bezskutecznie próbowali zawładnąć Szwajcarią i ostatecznie podpisali ze Szwajcarami pokój w Bazylei 22 listopada 1499 roku,
na mocy którego Szwajcaria pozostała niezależna, będąc formalnie częścią Świętego Cesarstwa Rzymskiego, aż do roku 1648. Habsburgowie zaangażowali się w konflikt francusko-włoski i początkowo Maksymilian zawiązał z Wenecją, papiestwem, Hiszpanią i Mediolanem Ligę Wenecką, skierowaną przeciwko Francji. Jednakże w 1509 roku za namową papieża Juliusza II przystąpił do Ligi Świętej w Cabres. Liga Święta nie była skierowana przeciwko Francuzom, ale przeciwko Wenecji. Do ligi tej oprócz Habsburgów przystąpiło papiestwo, Francja, Jagielloni czesko-węgierscy, Hiszpania, Anglia, miasta włoskie, Modena, Mantua i Florencja. Z powodu klęsk ponoszonych przez wojska Ligi Świętej cesarz Maksymilian zawarł w Brukseli pokój z Wenecją w 1516 roku. Maksymilian I rywalizował z Jagiellonami o tron Czech i Węgier, jak również sprzeciwiał się oderwaniu Prus od państwa krzyżackiego i podporządkowaniu ich Polsce. Kiedy zmarł król węgierski Maciej Korwin w 1490 roku, Maksymilian odzyskał Austrię, okupowaną wówczas przez Węgrów, i wystąpił o tron węgierski. Ostatecznie król polski Władysław II Jagiellończyk podpisał 7 listopada 1491 roku układ w Preszburgu, na mocy którego Habsburgowie mieli przejąć Czechy i Węgry w razie jego bezpotomnej śmierci. Jednakże Węgrzy sprzeciwili się sukcesji Habsburgów i Maksymilian wkroczył na Węgry w 1506 roku, zajmując Sopron. Traktat podpisany w Wiedniu potwierdził ustalenia układu z koroną zawartym w Preszburgu. Maksymilian często występował przeciw koronie polskiej. W 1514 roku zawarł sojusz z wielkim księciem moskiewskim Wasylem III, wymierzony przeciwko Polsce i Litwie. W 2 lata później, w 1516 roku, doszło do zjazdu w Wiedniu, na którym ponowiono niekorzystne dla korony habsbursko-jagiellońskie pakty o wzajemnym dziedziczeniu, podpisane na Węgrzech w 1491 roku. Dużą rolę przy zawieraniu traktatów w Wiedniu odegrał kanclerz wielki litewski Mikołaj Radziwiłł, który zdradził interesy korony polskiej, występując po stronie Habsburgów, za co cesarz nadał mu w 1518 roku dziedziczny tytuł księcia Rzeszy. W biografii Maksymiliana I Habsburga występuje również jeden ciekawy wątek. Maksymilian planował rozprawienie się z Turkami osmańskimi i dlatego w 1494 roku zaapelował do katolickich władców o organizację krucjaty przeciw nim. Jednakże spotkał się z odmową, a w latach 1516 do 1517 Turcy podbili Syrię, Palestynę i Egipt, odgradzając Europę od szlaków handlowych na wschód. W celu omówienia wyprawy przeciw Turkom zwołano w 1518 roku Sejm Rzeszy w Augsburgu, na który przybył poseł polski Erazm Ciołek, mający omawiać z Maksymilianem I warunki udziału Polski i Litwy w owej krucjacie. Do krucjaty nie doszło, gdyż Maksymilian na przygotowanie wyprawy zamierzał wprowadzić nowe podatki w cesarstwie niemieckim. I ponieważ papież był głównym zainteresowanym krucjatą, godziło to w niezależność cesarstwa od papiestwa. Powstaje pytanie, co robił w habsburskim gnieździe szerszeni polski poseł i jaki interes miała korona polska, biorąc udział w owej krucjacie. Kolejnym Habsburgiem na tronie niemieckim
był Karol V, który również jak Maksymilian był królem Hiszpanii i cesarzem rzymskim. Karol był najstarszym synem Filipa I i Joanny Szalonej, córki Ferdynanda II Aragońskiego i Izabeli I Kastylijskiej. To jemu przypisano powiedzenie dotyczące Imperium Habsburgów, imperium, w którym słońce nigdy nie zachodzi. Karol znał wiele języków, jak niemiecki, francuski, flamandzki, hiszpański i włoski, i może dlatego trudno było określić jego narodowość. Chociaż jego ojciec Filip I pochodził z niemieckiej rodziny Habsburgów, Karol nie uważał się za Niemca. Jego słynne powiedzenie brzmiało: mówię po hiszpańsku do Boga, po włosku do kobiet, po francusku do mężczyzn, a po niemiecku do mojego konia. Karol V zjednoczył Niderlandy, Hiszpanię i podporządkował sobie Fryzję. Kiedy zmarł jego dziadek Maksymilian I, Karol odziedziczył jego ziemię w Austrii i stał się naturalnym kandydatem na tron Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Jednakże do tronu cesarskiego pretendowali również król Francji Franciszek I Walezjusz, król Anglii Henryk VIII Tudor i elektor saski Fryderyk III Mądry. Karol V zapewnił sobie zwycięstwo 28 czerwca 1519 roku we Frankfurcie nad Menem, dzięki łapówkom dostarczonym z bankierskiej rodziny Fuggerów. 23 października 1520 roku koronował się na króla Niemiec w Akwizgranie, a koronacja na cesarza rzymskiego nastąpiła dopiero 24 lutego 1530 roku w Bolonii. Kandydował bezskutecznie na tron Polski, szukając poparcia u króla Zygmunta Starego, oraz dążył, tak jak jego dziadek Maksymilian I, do sojuszu cesarstwa z państwem moskiewskim. Jednak jego poseł, zmierzający do Moskwy na rozmowy, został zatrzymany w Polsce. W czasie wojny polsko-krzyżackiej w latach 1519 do 1521 Karol V opowiedział się po stronie zakonu. Powodem sporów polsko-niemieckich było księstwo Mediolanu, które Karol zajął w 1521 roku. Zamiast przekazać księstwo księżnej Izabeli Aragońskiej, matce polskiej królowej Bony, przekazał je jej synowi, Francesco Sforcy. Kiedy Zygmunt wysłał swojego sekretarza Jana Dantyszka i kanclerza swojej żony Bony, doktora Ludwika Alifio, aby objęli spadek po zmarłej w 1524 roku Izabeli Aragońskiej, Karol V zatrzymał spadek i dopiero po zdobyciu Mediolanu przez Francuzów przekazał Bonie księstwo Bari. Tak więc Habsburgowie w celu powiększania swoich włości prowadzili bardzo skuteczną i przemyślaną politykę zagraniczną, występując o trony wielu państw i dokonując odpowiednich mariaży. Ogromną władzę dawał im tron Świętego Cesarstwa Rzymskiego, dzięki któremu zyskiwali poparcie papieża, ale nie pogardzili władzą we francuskiej Burgundii, holendersko-belgijskich Niderlandach, włoskim księstwie Mediolanu, Szwajcarią czy tronami w Hiszpanii i w koronie polskiej. Ich interesy były zawsze sprzeczne z interesami korony Królestwa Polskiego i dlatego byli naszymi śmiertelnymi wrogami. Nie brakło również zdrajców działających na ich korzyść, a jednym z nich był bez wątpienia kanclerz wielki litewski Mikołaj Radziwiłł i być może polski poseł Erazm Ciołek. Jednakże Habsburgiem, który zlecił zamordowanie królowej Bony Sforcy,
był Filip II Habsburg, o którego polityce opowiem w kolejnym odcinku. Dziękuję za wsparcie kanału przez Bajkofi.tu. Proszę nie zapominać o subskrypcjach, polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 31, w którym opowiedziałem o Maksymilianie I i Karolu V Habsburgach. Serdecznie zapraszam do odcinka 32 pod tytułem Potop, część 10.